Witam Państwa serdecznie. Chciałbym dziś opowiedzieć, jak się pojawiła na tym świecie Księga Urantii. Ma ona dość dziwną i skomplikowaną historię powstania. Aby się z tą historią zapoznać, musimy się cofnąć do lat 20. ubiegłego wieku. Akcja rozgrywa się w Chicago. Centralną postacią tej akcji jest dr William Sadler. Był on doktorem medycyny, chirurgiem, psychologiem, psychiatrą, profesorem uniwersytetu, autorem 42 książek, członkiem wielu stowarzyszeń. Dla czytelników Księgi Urantii jest on raczej organizatorem pewnego procesu, który zaczął się wraz z jego spotkaniem z osobą kontaktu, a skończył pierwszym wydaniem książki w roku 1955. Sadler urodził się w roku 1875. W roku 1908 William Sadler, liczący wtedy 33 lata, jego żona Lena Sadler i nowonarodzony Bill Sadler wynajmowali mieszkanie w Chicago, czekając na skończenie budowy ich rezydencji, obecnie siedziby Urantia Foundation. Pewnego wieczoru, latem, ktoś zapukał do ich drzwi. To była lokatorka mieszkania znajdującego się pod mieszkaniem Sadlerów, która się dowiedziała, że Sadlerowie są lekarzami. Czy możecie zejść na dół ze mną? Spytała. Coś się stało z moim mężem. Zasnął, oddycha bardzo dziwnie i nie mogę go obudzić. W sypialni na dole Sadlerowie dostrzegli człowieka w średnim wieku, który spał, a jego oddech był bardzo nierównomierny. Oddychał na przemian bardzo szybko, a potem na chwilę przestawał oddychać na niepokojąco długi czas. Sadler sprawdził puls mężczyzny, który okazał się normalny, ale jednak jego sen był bardzo głęboki. Nie udawało się go obudzić w żaden sposób. Pozostawało tylko czekać. Upłynęła prawie godzina, kiedy mężczyzna nagle usiadł i zapytał żony, co to za ludzie. Po wyjaśnieniach Sadler zadał pacjentowi kilka pytań i umówił się z nim na dłuższą wizytę lekarską, podczas której się okazało, że mężczyzna śpiący w tak dziwny sposób cieszy się doskonałym zdrowiem. Upłynęło kilka tygodni i sytuacja się powtórzyła. Mężczyznę nie można było wybudzić z tego dziwnego snu. Kiedy się sam obudził, nic nie wiedział o swoim śnie. Do końca tego roku sytuacja powtórzyła się wiele razy. W międzyczasie skończono budowę nowej rezydencji doktora Sadlera, do której Sadlerowie się przenieśli. Jego śpiący pacjent wraz z żoną również zmienili adres, aby być w pobliżu lekarzy. Wkrótce dziwny sen się powtórzył. Sadlerowie zostali wezwani do nowego mieszkania śpiącego mężczyzny. Lena Sadler zauważyła, że pacjent zwilża usta. Może chce coś powiedzieć, może powinniśmy go zapytać, powiedziała. Jak się czujesz? Spytała. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, śpiący zaczął mówić, ale nie swoim głosem. Głos określił siebie jako istota z innej planety na misji badawczej. Sadler próbował ustalić źródło całego zjawiska. Sądził, że to podświadomy umysł pacjenta wywołuje tego typu wypowiedzi. Podczas kilku sesji hipnotycznych Sadler odkrył, że w podświadomości pacjenta nie ma żadnych informacji na temat tego, co mówiła istota z innej planety. Podczas gdy żonę śpiącego mężczyzny denerwowały jego dziwne sny, on sam nie przejawiał specjalnego zainteresowania tym, co się z nim w nocy działo. Sadler konsultował się z innymi lekarzami i naukowcami. Również eksperci zajmujący się ujawnianiem spirytualistycznych oszustw i trików, tacy jak Howard Thurston czy Sir Hubert Wilkins,
byli zdziwieni informacjami pacjenta i nie potrafili ustalić ich źródła. W roku 1923 powstało forum. Grupa ludzi spotykająca się w domu doktora Sadlera, słuchająca jego wykładów i dyskutująca na różne tematy. Podczas istnienia forum przewinęło się przez dom Sadlerów 486 jego uczestników. Kiedy forum dyskutowało różne zagadnienia, Sadler kontynuował swoje badania śpiącego mężczyzny. Dr Sadler miał zacięcie badacza naukowego i usiłował zbadać cały fenomen śpiącej osoby kontaktu z punktu widzenia nauki. Sporządził listę wyjątkowo trudnych pytań do przetestowania całego zjawiska. Mając bardzo dobrą pamięć, zapamiętał te pytania, a było ich 52. Podczas jednej z nocnych sesji z osobą kontaktu Sadler zadał pytanie nieziemskiej istocie: jak możesz udowodnić, że jesteś tym, kim twierdzisz, że jesteś? Odpowiedź brzmiała: nie mogę tego udowodnić, ale ty nie możesz udowodnić, że nie jestem. Tym niemniej dostałem zezwolenie odpowiedzi na 46 z 52 pytań, jakie masz w pamięci. Obecna przy tym Lena Sadler zapytała zdziwiona: Will, przecież nie masz takiej listy z pytaniami, prawda? Na co Sadler odpowiedział: mam, Lena, i jest ich dokładnie 52. Nieziemska istota odpowiedziała potem na 46 spośród tych pytań i dodała: gdybyście wy, ludzie, zdali sobie sprawę z tego, z jak wysokim duchowym źródłem informacji macie do czynienia, zaprzestalibyście dziecinnych dochodzeń celem znalezienia oszustwa, a zaczęlibyście zadawać ważne pytania dotyczące natury rzeczywistości i wszechświata. Dr Sadler postanowił przedstawić to nieziemskie wyzwanie forum. Zasugerował, aby członkowie forum spróbowali sformułować najtrudniejsze pytania, jakie mogą sobie uzmysłowić, i aby przynieśli je na następne niedzielne spotkanie. Członkowie forum zgodzili się i podczas dyskusji zadecydowano zacząć od pytań o powstanie kosmosu, o Boga, o stworzenie naszej Ziemi i innych podobnych pytań zupełnie wykraczających poza wiedzę ludzkości w tamtym czasie. Następnej niedzieli przyniesiono setki pytań. W grudniu 1924 roku Sadlerowie przygotowali wielką ilość pytań w odpowiedzi na wyzwanie nieziemskiej istoty. Mieli te pytania pod ręką na wypadek następnej nocnej sesji z osobą kontaktu. Mieli nadzieję odkrycia oszustwa domniemanej wyższej inteligencji. Sadler czuł się dobrze przygotowany do tej konfrontacji, mając 181 wnikliwych pytań pod ręką. Pierwsze z nich brzmiało: czy naprawdę jest Bóg? Jeśli tak, to jak On wygląda? Jednak tygodnie mijały i nic się nie działo. O 6 rano pewnego dnia u Sadlerów zadzwonił telefon. Dzwoniła żona osoby kontaktu. Proszę, przyjdźcie do nas szybko, powiedziała. Co się stało? Spytał Sadler. Czy on jest w stanie uśpienia? Tak, właśnie śpi, ale nie o to chodzi, odpowiedziała żona. Proszę, przyjdźcie szybko. Sadlerowie ubierali się, jakby się paliło, i pobiegli do domu osoby kontaktu. Przybyli bez tchu, ogromnie zaciekawieni. Żona śpiącego mężczyzny zaprowadziła ich do biurka w gabinecie. Wzięła gruby rękopis i podała go Sadlerowi. Skąd się to wzięło? Spytał Sadler. Nie wiem, odpowiedziała kobieta. Mąż wydawał dziwne dźwięki podczas snu, co mnie zbudziło. Potem zauważyłam to na biurku.
Czy on wstawał? Spytał Sadler. Ja nie zauważyłam. Nie wydaje mi się, żeby mógł wstać, nie budząc mnie. I ciągle śpi. Nie wiem, jak mógłby to zrobić. Sadlerowie zaczęli przeglądać 500 stron tekstu napisanego drobnym pismem. Rękopis wydawał się odpowiadać na 181 pytań, które Sadlerowie dostali od forum. Zdziwieni Sadlerowie poszli do sypialni. Osoba kontaktu spała normalnym snem i obudzono ją łatwo. Czy wiesz, co robiłeś podczas snu? Spytał Sadler. Nic nie robiłem, brzmiała odpowiedź. O tak, robiłeś. Czy nie napisałeś tego? Zapytał Sadler. Nic nie pisałem, brzmiała odpowiedź. Teraz wszystko się zmieniło od czasów wcześniejszych sesji. Kiedy osoba kontaktu mówiła, a Lena Sadler robiła notatki. Naukowy obiektywizm Sadlera doznał nowej porażki, jednak wciąż uważał on, że musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, co się wydarzyło. Dlatego dał rękopis grafologom, aby potwierdzili, że był on napisany przez osobę kontaktu. Konsultowano wielu grafologów i wszyscy jak jeden uznali, że osoba kontaktu nie jest autorem pisma. Stwierdzono również, że jego żona tak samo nie jest autorką rękopisu, którego pochodzenie pozostawało niewyjaśnione. W roku 1924 albo 1925 powstała Komisja Kontaktu, w skład której wchodzili dr William Sadler, dr Lena Sadler, siostra Leny, Anna Bill Kellogg, jej mąż Wilfrid Caster Kellogg, Emma Louise Christensen też weszła w skład komisji, ponieważ była adoptowana przez Sadlerów w roku 1923. Bill Sadler, syn Williama Sadlera, nie był z początku zainteresowany nocnymi sesjami z osobą kontaktu i przekazami Uranti. Kiedy przyjechał na przepustkę z Korpusu Piechoty Morskiej, zapytał doktora Sadlera: tato, czy ktokolwiek robi jakieś pieniądze na tych rzeczach? Dostał odpowiedź: nie, synu, ale jest sporo osób, które wkładają w to pieniądze. W końcu Bill Sadler został oddanym członkiem Komisji Kontaktu, zaawansowanym czytelnikiem książki i popularyzatorem jej treści. Sadlerowie przynieśli rękopis na spotkanie forum 18 stycznia 1925 roku i Sadler ogłosił członkom forum, że na ich pytania uzyskano bardzo szczegółową odpowiedź. Potem przeczytał im pierwszy rozdział czy przekaz. Po latach jeden z członków forum, Clyde Bedell, stwierdził, że tak dalece jak się orientuje, nikt w tamtym czasie nie miał pojęcia, że uczestniczy w epokowym objawieniu. W następnych tygodniach ukształtował się pewien schemat, polegający na czytaniu rozdziału z rękopisu i otrzymywaniu pytań od członków forum. W pokoju, gdzie odbywały się spotkania, znajdowało się około 50 składanych krzeseł. Czasami wszystkie były zajęte. Dr Sadler, a później Bill Sadler, czytał przekaz, a członkowie forum zadawali pytania na piśmie, zbierane do kulistego akwarium albo koszyka. Pytania były sortowane, duplikaty usuwane, resztę zapisywano na jednej czy kilku stronach. Nie wiadomo dokładnie, jak przedstawiano je istotom objawiającym. Forum było używane do sprawdzania reakcji ludzkich na czytany tekst i na poziom jego zrozumienia. Ten proces sprawdzania miał charakter nieformalny i trwał prawie 8 miesięcy od przeczytania pierwszego przekazu. Potem dr Sadler ogłosił, że Komisja Kontaktu została poproszona przez istoty objawiające
o stworzenie z forum grupy zamkniętej. Jego członkowie musieli podpisać przyrzeczenie dochowania tajemnicy i nierozmawiania o objawieniach Urantii z nikim innym poza aktywnymi członkami forum. Oryginał rękopisu przechowywano w sejfie. Kiedy rękopis przepisano na maszynie, jego oryginał w tajemniczy sposób znikał z sejfu. Chociaż dr Sadler próbował odkryć, jak to się dzieje, nigdy mu się to nie udało. Sadler próbował różnych sztuczek, aby zagmatwać cały ten proces i być może odkryć oszustwo. Kiedyś umieścił kilka banknotów 10-dolarowych pomiędzy odpowiednimi stronami rękopisu, zanim go włożył do sejfu. Rękopis zniknął, banknoty zostały. Potem umieścił rękopis w swojej skrytce depozytowej w banku. Rękopis zniknął, a Sadler dostał upomnienie od istot objawiających, że byłoby właściwe, aby zaprzestał takich sztuczek. Cały tekst Księgi Urantii pojawił się w formie rękopisu, który był potem przepisywany na maszynie i sprawdzany, a oryginalny rękopis znikał po umieszczeniu w sejfie. Komisja kontaktu nie miała prawa nic zmieniać w otrzymanym tekście. Miały również miejsce nieformalne rozmowy pomiędzy istotami objawiającymi a komisją kontaktu. Co najmniej 2 członków komisji kontaktu musiało uczestniczyć w takich rozmowach. Nikt dzisiaj nie wie, jak te rozmowy się odbywały. Jeśli idzie o detale powstania Księgi Urantii i cały proces kontaktu z istotami objawiającymi, dr Sadler miał nadzieję, że pozostanie on na zawsze tajemnicą. Tym niemniej wiele informacji na temat powstania książki wyciekło, niektóre za sprawą Sadlera. W roku 1929 wydawało się, że cały proces powstawania książki zbliża się do końca, kiedy forum otrzymało nową wiadomość poprzez Komisję Kontaktu. Wraz z Waszym lepszym zrozumieniem powstałem na skutek czytania i studiowania tekstów. Możecie teraz zadawać inteligentniejsze pytania. Zaczynamy powtórne przejście przez całą książkę. I tak cała grupa zaczęła ponowne czytanie monumentalnego tekstu. Część 4 książki, Życie i nauki Jezusa, pojawiła się w całości i nie w odpowiedzi na pytania forum. Po jej otrzymaniu przepisano rękopis na maszynie, sprawdzono, po czym rękopis zniknął. Część 4 była czytana dla forum tak samo jak i reszta objawienia. Po pewnym czasie dr Sadler i jego syn Bill Sadler uznali, że Księga Urantii potrzebuje jakiejś formy przedmowy, wprowadzenia. Napisali w tym celu tekst, który został odrzucony podczas sesji kontaktu. Istoty objawiające powiedziały, że aczkolwiek ich intencje są dobre, ich wkład w to dzieło nie został zaakceptowany. Świeca nie może oświecać drogi słońcu. Zostali również powiadomieni, że w odpowiednim czasie przygotowane będzie wprowadzenie do książki. Kiedy otrzymano przedmowę, dr Sadler zrozumiał, jak nieodpowiednie było to, co wraz z synem przygotował. Później Bill Sadler otrzymał zezwolenie na stworzenie spisu treści książki. Dr Sadler stanowczo twierdził, że poza tym spisem treści żadna ludzka istota nie miała udziału w autorstwie książki. Wszelkie środki ostrożności zostały zastosowane, aby wydać Księgę Urantii i przedmowę dokładnie tak, jak zostały otrzymane. Do roku 1939 proces czytania i zadawania pytań stał się rutynowy
i nieco już nużył wielu członków forum. Liczba uczestników regularnych sesji spadła. Niektórzy sugerowali powołanie grupy ochotników dla głębszego studiowania przekazów. Tak powstała grupa 70 tych, którzy uczestniczyli w naukach środowych i w spotkaniach niedzielnych. Grupa ta prowadziła systematyczne studia przekazów przez 17 lat, od 5 kwietnia 1939 do lata 1956. Na początku lat 40. wydawało się, że istoty objawiające wkrótce uznają tekst za gotowy i będzie można zacząć przygotowanie do publikacji. W roku 1939 zmarła Lena Sadler. Przed śmiercią zdołała zgromadzić ponad $20,000 z drobnych składek na wydanie książki. Resztę funduszy uzupełniono ze zbiórki wśród członków forum. Wraz z odejściem Leny Sadler ubył jeden z członków Komisji Kontaktu, a reszta się zastanawiała, czy doczekają zezwolenia na publikację za swego życia. W roku 1942 forum otrzymało wiadomość poprzez Komisję Kontaktu, że nie będzie się rozważało dodatkowych pytań. Po tym forum przekształciło się w grupę studiującą. Tekst Księgi Urantii został zamrożony i rozpoczęto przygotowania do druku. Po sprawdzeniu interpunkcji i ortografii w drukarni przygotowano płyty typograficzne z tekstem książki. W roku 1950 powstała Urantia Foundation, aby zachować niezmieniony tekst książki i szerzyć jej nauki. Forum albo grupa studiująca pozostawała pod kierownictwem nadal działającej Komisji Kontaktu. 11 lutego 1955 roku powiernicy odczytali przed forum postanowienie publikacji Księgi Urantii. Książkę drukowano w drukarni w Crawfordsville. Zezwoleniu na publikację książki towarzyszyły pewne napomnienia i napomnienia te dr Sadler podał do wiadomości publicznej. Jesteście powołani do wielkiego dzieła i wasz będzie transcendentalny przywilej przedstawienia tego objawienia ludziom tego właśnie, targanego konfliktami świata. Zarozumiali naukowcy będą was ośmieszali i w pewnym stopniu nawet oskarżą was o zmowę i oszustwo. Wiedzeni dobrymi intencjami ludzie religijni potępią was jako wrogów chrześcijaństwa i oskarżą was o zniesławienie samego Chrystusa. Tysiące duchowo wygłodzonych dusz będą was błogosławić za przesłanie, które niesiecie, i tysiące innych potępią was za zakłócenie ich teologicznego samozadowolenia. Czy jesteście gotowi na chrzest radości i smutku, który na pewno towarzyszyć będzie wczesnemu rozpowszechnianiu Księgi Urantii? W roku 1955 Bill Sadler przygotował referat pod tytułem Czas Księgi Urantii, w którym umieścił dodatkowe sugestie otrzymane od istot objawiających. W tym czasie zagrożenie komunistyczne zaczęło coraz bardziej narastać, do czego najwyraźniej nawiązują istoty objawiające. Książka należy do ery następującej zaraz po zakończeniu obecnych zmagań ideologicznych. To będzie ten czas, kiedy człowiek będzie chciał szukać prawdy i prawości. Kiedy chaos obecnej dezorientacji przeminie, łatwiej będzie formułować kosmos nowej i doskonalszej ery ludzkich relacji
książka ta została przygotowana. Jednak publikacja książki nie została odłożona do tego nieco odległego czasu. Zapewniono wcześniejszą publikację książki, aby była pod ręką w celu kształcenia przywódców i nauczycieli. Potrzebna jest ona także, aby zwrócić uwagę osób posiadających środki, aby dostarczyli funduszy na tłumaczenie na inne języki. Wy, którzy poświęcacie swoje życie w służbie książki i bractwa, nie możecie zdawać sobie sprawy z wagi tego, co robicie. Bez wątpienia będziecie żyć i umierać, nie zdając sobie sprawy z tego, że uczestniczycie w narodzinach nowej ery religijnej na tym świecie. Po publikacji oryginału angielskiego w roku 1955 książkę przetłumaczono na 24 języki. Polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2010.